Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Już jutro wracamy do Miami. Wyobrażacie to sobie? Byliśmy tutaj przez 3 tygodnie. Nie wiem kiedy to zleciało. Najczęściej mam tak, że jestem podekscytowana tym powrotem, bo lubię tutaj przyjeżdżać, ale też lubię to moje życie w Miami. Ale tym razem przez to, że zaczęłam tą nową pracę, nie jestem jeszcze tak w 100%... Alex przyszedł. Tak w 100% przyzwyczajona do niej, to jednak mam taki trochę stresik, kiedy myślę o tym powrocie. What's I gonna say? I don't know. I can't understand you. No ale tak, więc już jutro wracamy, a dzisiaj dzieje się coś bardzo ciekawego, ponieważ jedziemy teraz do szkoły podstawowej. To jest chyba, będziemy rozmawiać z 6-klasistami albo 8-klasistami, nie pamiętam. I będziemy po prostu rozmawiać o naszych historiach, jak myśmy się znaleźli w Stanach, będziemy rozmawiać po angielsku itp. itd. Więc nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłam, więc to będzie ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie. Jesteśmy w Białej i właśnie jedziemy tutaj do szkoły blisko Białej. Are you excited to talk to the kids? Woo! Właśnie wyszliśmy, wróciliśmy. Jedziemy ze szkoły, wracamy. A dostaliśmy takie ciacho w szkole z flagą amerykańską i polską. Jednego chłopca mama robili ciasto, więc dostaliśmy. I było mega fajnie. Wiadomo, dzieci się tam trochę... Dzieci, no już nie takie młode one są, ale będę mówiła dzieci. Ale wiadomo, trochę się wstydzą mówić po angielsku, ale zadawali pytania, w sumie fajnie. Widać, że jeden chłopiec w ogóle miał tak dobry akcent i powiedział, że, bo tak się go pytał, jakby skąd taki dobry akcent, mówi, że gra w gry. I ja pamiętam, że u mnie w podstawówce też tak było, że chłopcy, którzy grali w gry, wiecie, takie na komputerze, mieli najlepszy angielski. No ale tak, było bardzo fajnie, porozmawialiśmy chyba właśnie prawie godzinę i było super, fajnie. Wiem, że okazało się, że w ogóle mieli mojego YouTube'a, więc jeśli ktokolwiek z Was w ogóle z tej szkoły ogląda, to w ogóle hejka. Pozdrowionka. A Alex dostał bransoletkę jednej dziewczyny. Nie, fajnie było. A teraz wracamy, jedziemy na obiad i już dzisiaj jedziemy do Warszawy z powrotem. Jesteśmy już w Warszawie, jest z nami Wiki. Wiki przyleciała niedawno z Bali. Przyszliśmy do Neblina, coś zjeść, napić się, pogadać. Jak wrócimy, już się będziemy pakować. I don't know the words to that one. Próbujemy zobaczyć, czy kamerka zrobi takie 360 z nami. Sweet potatoes. Show me your face, show me your face, come closer. I wanted to cut your face, not mine. Did it cut you? No. Pośledzi ciebie. Oh, what is it? Oh, there. Go to Olive, go to Olive. Wait. No! Wait, Oh, no, yes! Yes! Wait, no, I'm hurt. Wow, Teraz? A już you koniec? could probably do that more smoothly. Well, I don't want to get in front. That's it? It probably doesn't rotate any further. Really? What a horrific angle. Nie, bo musisz się robić Yeah, gotcha. That was cleaner. And nope. Still has you. Nope. Oh, these are both terrible. No, wait, no. Ooh! Oh! Ooh la la. Ooh, the smell. And that's the aioli, right? Wow, Oh, najlepsze frytki w mieście. those are powerful.
A, bo Dobra, to było otwórz. takie zorganizowane spotkanie. Tak, dla Z niej. gwiazdą. Z lokalną gwiazdą. Więc dostaliśmy ten torcik i chcemy teraz go pięknie przekroić. Dobra, mamy jedno. No. Fajne talerzyka. Ojej, dywersyfikacja. Ej, ładnie pachnie. No. Z kawy jeszcze wypiję, bo wiem, że będziemy się do 24 pewnie pakowały. A jesteś w ogóle cokolwiek spakowana? Nic. Wiesz, myśmy przyjechali, to od razu ty byłaś. Racja. O matko, ale jestem jeszcze śpiąca, ale nie wierzę, że już jesteśmy spakowani i jedziemy na lotnisko. Nie mogę w to uwierzyć, tak szybko te 3 tygodnie zleciały, że masakra. I będę zaczynać mój ostatni semestr studiów. Nie dość, że w Stanach, to jeszcze w ogóle że już koniec studiów, nie mogę w to uwierzyć. Jak ten czas leci. No i co? Jestem gotowa. Jedziemy. Nie wiem, kiedy znowu będę w Polsce. Normalnie przylatywałam na wakacje, ale teraz jak skończę studia, to będę pracować. I koniec wakacji. Już nie wiem, jak to działa. Troszkę mi smutno. Ale cóż, jedziemy w ciepełko. Podobno jest tam 19 stopni teraz w Miami. Już jesteśmy. Was mamaka, ale tam sobie siedzi. Ja będę jadła, bo już mi się robi niedobrze. A jeszcze nawet nie wystartowaliśmy. Witajcie kochani, już jestem z powrotem w Miami. Jak słychać dalej jeszcze trochę jestem chora, ale już jest lepiej. Słuchajcie, za dużo nie ponagrywałam, miałam dzisiaj zabrać kamerę jak jechałam na zajęcia, bo dzisiaj miałam swój pierwszy dzień zajęć. Tak naprawdę wczoraj jeszcze miałam zajęcia, ale wczoraj to ja dopiero leciałam z Polski do Miami, więc to ominęłam. Ale tak jak Tomas mi powiedział, właśnie nie pomyślałam o tym wcześniej, że dzisiaj był mój ostatni pierwszy dzień zajęć. Ponieważ jest to mój ostatni semestr, więc już nigdy pierwszego dnia zajęć nie będę miała. No chyba, że się kiedyś zdecyduję robić magisterkę, aczkolwiek nie jest to w moim planie. Więc miałam dzisiaj zabrać sobą kamerę, ale z rana się rozpakowywałam itp. I zapomniałam dużo tego wszystkiego. Więc postanowiłam, że fajnie by było zrobić takie mini Q&A z pytaniami, które są takie aktualne teraz i na bieżąco. Więc pierwsze pytanie to, jakie masz plany na 2025 rok? Więc super się składa, ponieważ i ja, i Tomas stworzyliśmy już swoje vision boards. Stworzyłam pierwszą moją vision board rok temu. Jestem bardzo z niej zadowolona. I jeśli już mnie oglądacie, to dobrze wiecie, że ten kanał na YouTubie by się nigdy nie wydarzył, gdyby nie to, że wstawiłam kanał na YouTubie na moją vision board rok temu. A teraz mam ile już? Z 40 filmików? Prawie 3000 was, to jest po prostu niesamowite. Więc teraz podzielę się z wami moją vision board na ten rok. Wygląda ona tak. Bardzo mi się podoba. Więc pierwsza rzecz, mam tutaj w tym rogu książki. Mamy Atomic Habits i Rich Dad, Poor Dad. Jeśli jesteście w tych tematach książek, to zapewne słyszeliście o tych, bo są bardzo, bardzo znane. Praktycznie każdy, który którąkolwiek z nich przeczyta, jest taki, że są mega zadowoleni i zawsze stawiają te książki na po prostu top of their lists, czyli stawiają je na samych górach list książek, które polecają. Więc wiedziałam, że to już jest na pewno coś, co chcę w tym roku przeczytać. Aczkolwiek mój plan jest taki, że będę musiała wypróbować słuchania książek, ponieważ dużo czasu spędzam w aucie, kiedy jeżdżę na zajęcia i na przykład dzisiaj wracałam już właśnie z zajęć, trwało to z godziny i 15 minut, ale zaczęłam słuchać Atomic Habits i leciało mi to tak szybko, tak przyjemnie, tak mi to motywuje, że chyba udało mi się zmienić po prostu coś takiego, wiecie, żmudnego jak siedzenie w tym aucie i jechanie. I czasami są korki, nie korki, na po prostu moment takiej relaksacji i robienia czegoś dla siebie. Więc zaczęłam już tą książkę, przesłuchałam z 40 minut jej
i już jestem tak zmotywowana, już chcę zacząć ją aplikować w moje życie, w moją rutynę. Myślę, że jeśli chcecie naprawdę fajnie zacząć ten rok i go przeciągnąć, wiecie, w super sposób, to możecie sobie też zacząć na przykład właśnie słuchać tej książki w drodze do szkoły, w drodze do pracy, z powrotem, z rana na spacerze czy coś i zacząć aplikować właśnie te nawyki, o których jest mowa w tej książce. Zaczniemy w tej książce specyficznych nawyków, tylko w zależności od tego, jakie są Wasze cele, takie sobie możecie nawyki poukładać i właśnie tutaj ta książka tłumaczy, jak stworzyć te nawyki, żebyśmy byli w stanie w nich przetrwać i żeby to były takie systemy. Taka polecajka. Następna rzecz, no to oczywiście nadal chcę się upewnić, że będę się ruszać, chcę biegać, chcę ćwiczyć, chcę chodzić na pilates z moją przyjaciółką, może raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, bo jest to koszt, ale chcę się upewnić, że się wciąż ruszam, że jestem aktywna, no bo szkoła, praca, YouTube, większość to jest po prostu siedzenie na krześle. Mam z powrotem hiszpański, ponieważ jest on bardzo ważny, tak jak wiecie, w mojej pracy teraz by mi się bardzo hiszpański przydał w rozmowach z Tomasa rodziną, kto wie, może te święta teraz znowu będziemy w Argentynie spędzać, więc jest to dla mnie bardzo ważne. Mam tutaj picie wody, muszę wrócić do naprawdę picia dużych ilości wody, zdrowego jedzenia, a tak poza tym oczywiście jest tutaj YouTube, chcę to dalej kontynuować i jest moja praca w social media. Chcę się po prostu dalej w tym rozwijać i to kontynuować i zwiększać tutaj tą naszą rodzinkę i kontakt taki nasz. Więc to są moje cele na 2025 rok. Jeszcze muszę doprecyzować jakby w jaki sposób chcę zdobyć te cele, ponieważ Vision Board to jest nasza reprezentacja naszych celów, ale ważne jest to, abyśmy stworzyli te systemy, które nas doprowadzą do naszego celu. Po prostu zwiększa to nasze szanse zdobycia ich. Więc będę musiała jeszcze nad tym popracować, ale jestem podekscytowana na ten rok. Następne pytanie. Jak wrażenia z wyjazdu do Polski i jak podobało się Tomasowi i Aleksowi? A więc tak, Tomas i Alex bardzo im się podobało. Tomas był na 3 tygodnie, Alex był na tydzień. To był pierwszy ich raz w Europie i zauważyli wiele rzeczy, między innymi, że jest to bardzo czysty kraj, że jest ogólnie bardzo czysto, wiecie, McDonald's, wszystko jest po prostu takie czyste. Druga rzecz, no, że ludzie są szczuplejsi. Trzecia rzecz, po prostu ta architektura i to, ile my mamy historii. Mówię, zabrałam ich do Muzeum Powstania Warszawskiego, poszliśmy do Muzeum Żydowskiego, w ogóle jak nie byliście, bardzo Wam polecam. To Muzeum Żydowskie jest chyba nowe, już poleciłam moim rodzicom, też byli. Ogólnie to jest tak fajnie zrobione, że tam się dosłownie nie nudzisz, to jest super, świetne. Jak nie macie co robić, ja wiem, że muzeum może brzmieć nudno, ale mi się bardzo podobało, ogólnie było naprawdę mega, bardzo fajnie zrobione to muzeum. Więc dużo się nauczyli o historii naszego kraju, ja też sobie poprzypominałam i w ogóle. Na pewno to im się też bardzo podobało, po prostu to, ile my mamy historii, bo jednak wiecie, Ameryka nie ma aż tyle historii co Europa, więc to jest takie wow, to jest dla nich, wiecie, nowe, po prostu taka ilość bardzo bogatej historii, bo Polska ma bardzo bogatą historię, więc to. Budynki, tak, że mam po prostu takie piękne budynki i że Warszawa jest taka unikatowa przez to, że mamy, wiecie, stare budynki, a obok nagle wieżowiec, tak? Później znowu coś starego i nagle jakiś nowoczesny budynek. To jest bardzo unikatowe w naszym kraju i w Warszawie. Następna rzecz to na przykład ilość ludzi mówiących po angielsku. Zwłaszcza, że my tutaj mieszkamy w Miami, to właśnie Alex już to wiele razy powtarzał, mówił też znajomym, że w Warszawie więcej ludzi mówi po angielsku niż w Miami. Dobrze wiecie, że ja tutaj mam trochę problem często z komunikacją, ponieważ jest wiele ludzi, którzy mówią tylko po hiszpańsku i nie mówią po angielsku, a ja po hiszpańsku nie mówię. A w Warszawie naprawdę z kim by nie rozmawiali, każdy mówił po angielsku praktycznie. Więc tym byli bardzo pod wrażeniem, że tyle ludzi w Polsce, gdzie mówimy w innym języku, mówi też po angielsku. Więc to są takie główne rzeczy, pierwsze, które mi tak przychodzą do głowy. Jeszcze było tam więcej, zupy. Bardzo mi się podobało, że mamy aż tyle zup, że tyle rodzajów, jedzenie, pierogi, jakieś kaszanki, wszystko mi bardzo smakowało. No wiecie, jednak w Europie, ja to bardzo widzę, jak jestem tutaj w Stanach, że brakuje mi tego naszego jedzenia. Jedzenie ma tutaj inny smak, naprawdę czuć, że ma bardzo dużo chemicznych rzeczy, więc w Polsce byli bardzo, bardzo zadowoleni z jedzenia. Jeśli chodzi o mnie, powiem Wam, że nie spodziewałam się, że aż tak będzie mi się podobał ten wyjazd. Świetnie się bawiłam. I ten wyjazd niespodzianka na początku, który miałam dla Tomasa, gdzie pojechaliśmy do Zakopanego, do Białki Tatrzańskiej, byliśmy w Krakowie. Tutaj macie
vlogmasy z tego czasu, jeśli chcecie obejrzeć, bo było przesuper, no po prostu wyjazd marzenie, tyle fajnych rzeczy, było tak świątecznie. Oprócz tego zobaczyłam się z moją rodziną, z moim pieskiem, z moimi przyjaciółkami, bawiłam się świetnie, więc naprawdę lepiej sobie tego wymarzyć nie mogłam. Wyjazd był mega i tak jak już wspominałam, po prostu od momentu, kiedy się przeprowadziłam do Stanów, zaczęłam zauważać inne rzeczy, kiedy wracam do Polski. Ponieważ wiecie, gdybym ja się nigdy nie wyprowadziła z Polski, to ja bym nie zauważała wielu rzeczy, ponieważ to by była po prostu moja norma. Od małego widziałam, że tak powiem przykładowo, szczupłych ludzi wokół siebie głównie, albo widziałam, że no jednak praktycznie wszędzie jest czysto, więc dla mnie to była norma. W momencie, kiedy się tutaj przeprowadziłam i widzę, że jest dużo ludzi, którzy mają problem po prostu z utrzymaniem aktywności i z jedzeniem zdrowo, ponieważ jest to mniej tutaj dostępne i standard czystości, nie wiem, w restauracjach czy w takich różnych miejscach jest niższy. Gdybym ja się nie przeprowadziła i nie zobaczyła tego, to bym w życiu nie zauważyła, że w Polsce jest na przykład właśnie bardzo czysto i ludzie są w lepszym po prostu, wiecie, no stanie. Więc teraz za każdym razem jak wracam do Polski ze Stanów, to zaczynam zauważać wiele rzeczy o naszym kraju i naprawdę zaczynam, to jest taki śmieszny paradoks, że zaczynam się coraz bardziej zakochiwać w Polsce, im dłużej tam nie jestem, jeśli to ma sens. To nie oznacza, że nie wiem, że wrócę, nie wiem czy wrócę, może wrócę, ale naprawdę zaczynam bardzo Polskę doceniać, będąc tutaj. Ale na przykład właśnie dzisiaj jest tak naprawdę mój pierwszy dzień po powrocie i tak jak możecie zauważyć tutaj, jest bardzo słonecznie. Ja przez te 3 tygodnie, jak byłam w Polsce, to chyba raz był taki dzień, że trochę gdzieś było widać tego nieba i kompletnie zapomniałam, jak pogoda może wpływać na stan samopoczucia. Wiecie, przyleciałam tutaj taka trochę zestresowana tą nową pracą, jeszcze nie jestem do niej w 100% przyzwyczajona, ale dzisiaj jechałam na przykład na zajęcia i wracałam z tych zajęć i po prostu przez cały dzień było całe niebieskie niebo. Jest tak słonecznie, że tak mi to poprawiało humor, że jestem naprawdę taka pełna nadziei, jestem zmotywowana i pozytywna z powrotem. No i tak, moi drodzy, taki update. Do zobaczenia za tydzień w następnym filmiku. Jestem podekscytowana na ten rok. Bardzo się cieszę, że tu jesteście ze mną. Bardzo się cieszę, że możemy się dalej widzieć w tym roku. Nie planuję kończyć tego kanału na YouTubie. I tak, ja się zabieram za budowanie mojej rutyny, aby w moich dniach zmieścić pracę, szkołę i YouTube'a, i hiszpański, i aktywność fizyczną, żeby udało mi się to wszystko robić. I tak, kochani, dajcie znać w komentarzach, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć, ponieważ chciałabym sobie właśnie rozplanować i mniej więcej zrozumieć, kim jesteście i co Was interesuje i chciałabym Wam dać to, czego szukacie, to czym jesteście zainteresowani. Więc dajcie znać w komentarzach, zadawajcie pytania, jak będzie wystarczająco dużo, to nagram Q&A, jak będzie mniej, to podpowiadam Wam w komentarzach na dole, zobaczymy. Dajcie znać, jakie macie plany na ten rok, żebyśmy mogli keep each other accountable. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Ale wiecie, jak napiszecie swoje cele i my wszyscy je zobaczymy, to wiecie, jest taka trochę motywacja z tyłu naszej głowy, że jak mówimy o naszych celach, no to ludzie czekają, aby zobaczyć rezultaty. Więc dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, czy zrobiliście może już sobie swoje vision boards na ten rok, czy nie. Do zobaczenia za tydzień. Buziaczki i pa pa.